Dziś w odcinku Hofer przychodzi do Lombardu z niecodziennym zastawem. To nie jest normalna figurka. Ona jest energetycznym amuletem. Podobno sam Dalej Lama ją dotykał. Lilka, córka poszukiwacza skarbów, przynosi drogocenną monetę. Ty wiesz, jakie to ma znaczenie historyczne? Te monety zostały wprowadzone do obiegu zaraz po zjednoczeniu Niemiec i Prus. To może być niesamowite odkrycie. Lolek i Lilka znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I co teraz? Przecież mieliśmy wejść tu tylko na chwilę. Będzie dobrze, zobaczysz. Niby jak? Na pewno się o nas martwią, na pewno ktoś nas szuka. Karol przed pracą często rozmawiał z Martą, która była na wymianie studenckiej w Hiszpanii. No i tęsknię za tobą. A u mnie język coraz lepiej. Codziennie dużo rozmawiam. Tak? No to powiedz coś. To ja. Kocham cię, no to tyle, to ja też mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że nie chodzisz tam po tej Hiszpanii i nie rozpowiadasz tego dookoła. Nie no, ja nie. Ale często to słyszę. Tak? Mała, bo ja tam zaraz przyjadę. To przyjedź, będzie fajnie. Lepiej ty przyjedź do mnie. To razem gdzieś pojedziemy. Mekusteria, kurokartę. No tego to już nie rozumiem. Zaprezentuję ci, jak wrócę. No. Lolek, w domu jeszcze, do pracy się spóźnisz. Fuck. Muszę lecieć. O Boże, przepraszam, to moja wina. Leć już, kocham cię. No, ja ciebie też. Pa. Dziwne to było. Niby miałem dziewczynę, a jakbym nie miał. No ale na szczęście semestr powoli się kończył i Marta miała wrócić. Cześć. Cześć. Tato. Co się stało? Przysypało go. Bunkier był w kiepskim stanie, a Paweł rozkuwał ścianę. Jaki bunkier? No, normalny, po niemiecki, w lesie. To nie mogłeś go powstrzymać? Wiesz, jaki jest twój ojciec. A w ogóle to... Te pretensje chyba są nie na miejscu. Uratowałem go. Przepraszam. Nie mam pretensji. Po prostu wiedziałam, że kiedyś tak to się skończy. Że gdzieś was przysypie albo wylecicie w powietrze na jakiejś bombie. Tato. Piękne, co? Byłam ciekawa, skąd ją podprowadził, bo przecież nie był hinduskim wyznawcą. Dlaczego on cały czas jest nieprzytomny? Kiedy się obudzi? W tej chwili jest w stanie śpiączki. Ale co mu jest? Ma uraz głowy, wstrząsienie mózgu i krwiak podtwarzdówkowy. Krwiak? Boże. Spokojnie, jest niewielki, przestał naciekać. W tym momencie nie wymaga operacji. Czekamy, aż się wchłonie i obserwujemy. Czyli co, tata się obudzi? Wie pani, osobiście uważam, że nie powinno być żadnych komplikacji, natomiast krwiak może pozostawić jakieś ślady neurologiczne, ale za wcześnie na ocenę. Dziękuję, doktorze. No widzisz, mówiłem ci, wszystko będzie dobrze. Znam twojego ojca, zobaczysz, wyjdzie z tego. Mam nadzieję. Nie martw się, może w czymś ci pomóc. Tak. Odwieź mnie do domu. Muszę zabrać jego rzeczy i przywieźć mu jakąś piżamę. Nie wiem. Dobra. Po wizycie w szpitalu Sebastian przywiózł załamaną Lilkę do mieszkania jej ojca. Czy te wasze eskapady naprawdę warte są takiego ryzyka? No, dla nas tak. To po prostu pasja. Odkrywanie nieznanego. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. No właśnie. Może na jakąś bombę, a może na głęboki dół. Super hobby. No to nie jest hobby. To styl życia. Jedni biegają w maratonach, inni są lekarzami, a my odkrywamy historię. Wy się dla tej historii narażacie. Nie narażamy się. Takie sytuacje się zdarzają. To był zwykły błąd w sztuce. Tato prawie życie stracił. Leży nieprzytomny, z krwiakiem. A ty to nazywasz błędem w sztuce? No dobrze, no takie sytuacje się zdarzają. Rzadko, ale się zdarzają.
Naprawdę zaczynam rozumieć, dlaczego mama odeszła od taty. A tam nic nie wiesz. Po prostu. Ryzyko i adrenalina są dla taty ważniejsze niż rodzina. Dobrze wiesz, że tak nie jest. On cię kocha jak nikogo na świecie. To może mógłby zacząć w końcu liczyć się z moim zdaniem. Dobra, ja muszę lecieć. Jakby co, to dzwoń. Zwłaszcza gdyby się Paweł wybudził. Dobra. No ale jak to sztućców nie używają? Normalnie. Oni rękoma wszystko jedzą. No nie. Tego. A? No a dobre chociaż to jedzenie? Najlepsze. Dieta ayurwedyjska jest najzdrowsza na świecie. No, dzięki niej wyglądam tak pięknie i młodo, nie? No i skromnie. No ja tam wolę dietę polską, bez wydziwiania. Pani, to żadna dieta nie jest potrzebna, pani Angeliko. Dobre już tam, bez ściemniania. To co z tą figurką? Ona jest energetycznym amuletem. Podobno sam Dalej Lama ją dotykał. To znaczy namaścił. Nie, zaraz. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Gdzie? Gdzie Dalej Lama, a gdzie Wisznu? Nie wiem, a co? Nie wiem, może o jakiegoś innego lamę chodzi. W każdym razie dałem za nią 300 dolców. To sporo. No, i tak stargowałem, bo właściciel od 1000 zaczynał. On to dobry z pana negocjator. Dziękuję. Ale spłukany jestem, muszę ją zostawić. No, a sztuka moja mi nie idzie. No, wie pan, taka sakralna sztuka to też czasami słabo chodzi. Ale to ma wartość duchową. To nie jest normalna figurka. No to na ile pan tego ducha wycenia? Nie wiem, na razie to tylko pod zastaw, a kasy to nie więcej, jak co by tylko ducha zaspokoić. Nie? No dobra. To ile? 300, myślę. Może i Hofer był w Indiach. To nawet do niego podobne. Ale szczerze wątpię, żeby przytargał stamtąd tę figurkę. Daliśmy mu 300, no i był zadowolony. Liliana nie mogła się pozbierać po wypadku ojca. W oczekiwaniu na jego wybudzenie ze śpiączki zajęła się porządkami w jego mieszkaniu. Niespodziewanie natrafiła na intrygujące znalezisko. Dzień dobry. Cześć, Karol. Cześć, Lilka. Co tu robisz? Mam sprawę. Do mnie? Tak. Przyszłam, bo jesteś jedyną znaną mi osobą, która zna się na takich rzeczach. Wiesz co? Chodź do biura. Ucieszyłem się, że zobaczyłem Lilkę. Chodziliśmy do podstawówki razem do jednej klasy. Dowiedziała się od kolegi, że pracuje w Lombardzie. No ale to, co przyniosła, to był prawdziwy szok. Skąd to masz? To mojego ojca. Jest pasjonatem historii i poszukiwaczem skarbów. Ale dlaczego on tego nie przyniósł? Ojciec leży w szpitalu. Podczas ostatniej wyprawy przywaliło go w jakimś bunkrze. Jezu, nic mu się nie stało? Jest w śpiączce, ma krwiaka. Lekarz mówi, że z tego wyjdzie, ale nie wiem. Wiesz co, no jak lekarz mówi, że będzie dobrze, to też powinnaś być dobrej myśli. Dzięki. Na awersie jest Wilhelm II z rodu Hohenzollernów, król pruski i cesarz Niemiec. Czyli? To jest druga połowa XIX wieku i jak na moje to prawdziwe złoto. To ile to jest warte? Takie monety zazwyczaj chodzą po 1000 złotych, ale niektóre z kolekcji złotych marek pruskich chodzą nawet po 2000. Aż tyle? W końcu mogłem zagłębić się trochę w historii.
Te monety były bardzo chodliwe wśród numizmatyków. Tym bardziej, że były wykonane z najczystszego złota. Ty wiesz, jakie to ma znaczenie historyczne? Te monety zostały wprowadzone do obiegu zaraz po zjednoczeniu Niemiec i Prus. Tata ciągle szuka skarbów. Może w końcu znalazł. To może być niesamowite odkrycie. Jeżeli to jest jakieś większe znalezisko i jest tego więcej, to naprawdę będzie niesamowite. Nie wiem. Nie widziałam żadnego skarbu. No tak, ale ta moneta oznacza, że coś znalazł. Powinniśmy to zgłosić do konserwatora zabytków. Wszystko, co leży w ziemi, należy do państwa. Ale ojciec to wie. Robi to od 30 lat. Czy ty masz pojęcie, gdzie on to znalazł? Gdzie jest ten bunkier? Nie wiem. A tata leży nieprzytomny, więc od niego raczej się nie dowiemy. A ten kumpel? Sebastian. Poszukiwacz powinien od razu zgłosić znalezisko do odpowiednich władz. Przetrzymywanie znalezionych przedmiotów i obrót nimi są w Polsce nielegalne. Po wizycie w Lombardzie Lilka pojechała do domu swojego ojca, gdzie umówiła się z Sebastianem. Nic nie znaleźliśmy. Jak to nic nie znaleźliście? Normalnie nic, zupełnie nic. A ta moneta? Była w kurtce taty. Pokaż. Nie wiem, no, pierwszy raz ją widzę. Była w jego rzeczach ze szpitala. Nie rozumiem, no, naprawdę nic nie znaleźliśmy. Więc skąd to ma? Pewnie z jakichś innych wykopek. Ha, no tak. Teraz sobie przypominam. Pewnie ją znalazł na eskapadzie. Na jakiej eskapadzie? Tydzień temu był w lesie, chodził z odkrywaczem metali, przy stawie tuż u podnóża Ślęży. I co? Tak nosił w kieszeni złotą monetę? Przecież ona jest sporo warta. No to musisz już spytać ojca. Halo? No? Ale że co, że teraz? No dobra, spoko, poczekaj. Spróbuję. No, pa. Angelika, ja muszę wyjść. Teraz. Ale jak teraz? Co ja mam tutaj sama zostać? No, na chwilę. No jasne. Dziewczyna zadzwoniła, to już lecisz. Wiesz co? Zaczynasz jak Adek. Nie, to znaczy to ta Lilka dzwoniła. No, ta od tej złotej monety. To jest sprawa wagi państwowej, jak nie historycznej. Dobra, ja tam już swoje wiem. Leć, Romeo. Daj spokój. Dzięki, na razie. Widziałam, że Lolek mocno wkręcił się w ten skarb. No ale to była dla niego ciekawa odmiana, bo ostatnio nie miał wielu zabytkowych przedmiotów w Lombardzie. A tu co, tajfun przeszedł? Sprawdziłam laptop i skrzynkę mailową taty. Przekopałam też stertę dokumentów, żeby znaleźć coś o tych monetach. I co, masz coś? Jakieś dziwne dokumenty. Tato dostał też kilka ciekawych maili. Wszystko po niemiecku. To jest jakieś nazwisko. Von Hoffersdorfer? Mówi ci to coś? Nic. Ale z tych maili wynika, że tato dostał namiar do jakiejś rodziny z Niemiec. No to może właśnie do tych von Hoffersdorferów. Nie wiem. W każdym razie mówią tu o miejscu ukrycia jakiegoś skarbu wojennego. O kurde. Podobno w jakimś bunkrze po niemieckim. W tych dokumentach jest też mapa z zaznaczonym punktem. Świerki Dolne, ty, rzeczywiście, tędy przechodziły wojska niemieckie zaraz po wojnie. Ich pradziadkowie, uciekając przed Rosjanami, ukryli tam rodowe kosztowności, akty własności i dokumenty. To i co, i ta rodzina zgłosiła się do twojego ojca? Tak. Sami nie znają się na poszukiwaniach, a do taty kontakt znaleźli na jakimś portalu i poprosili go o pomoc. Z tych listów wynika, że mówią tam też o złotych monetach. To znaczy, że skarb został odnaleziony. Albo że właśnie jest wydobywany. Dzwonię do Sebastiana. Nie odbiera. A ty mu mówiłaś o tej złotej monecie? No tak.
W sumie byliśmy w mieszkaniu poszukiwacza skarbów. Było tam mnóstwo sprzętu potrzebnego do takiej wyprawy. Wzięliśmy co mogliśmy. No, w końcu niecodziennie zdarza się szansa na takie odkrycie. Karol i Liliana zabrali do plecaków sprzęt poszukiwawczy należący do ojca dziewczyny i postanowili odszukać bunkier, w którym doszło do wypadku i w którym miał znajdować się skarb. Ciekawe, czy jest ich tu więcej w okolicy. Pewnie mnóstwo, taki region. No. Takie bunkry to muszą kryć mnóstwo tajemnic. I niebezpieczeństw, które mogą ci grozić, jak tam wejdziesz. No dobra, ale też wiesz, ile niesamowitych rzeczy. Mundury, broń, ludzkie szczątki. Ludzkie szczątki. Mam nadzieję, że obronisz mnie przed zombie. Będę się starał. Niemcy podobno zostawili tu prawdziwe łupy wojenne, jak się wycofywali. Znasz się na tym? No, miałem na studiach badania z archeologii. W terenie? Tak, to się nazywało powierzchniówki. No, badaliśmy różne zabytki, wiesz, trochę tego liznąłem. Aha. Dobra. A to co, gaz? No wiesz, tak na wszelki wypadek. Chodź, będzie dobrze. Harabol Madżabi. Słucham? Dzień dobry pani. A dobry wieczór. Ja z taką pilną sprawą do pani. No, jeżeli to nie jest sprawa życia albo śmierci, no to zapraszam jutro, bo my już dzisiaj zamykamy. Dla nas to jest bardzo ważna sprawa. Jeden z naszych braci zostawił u państwa figurę Boga Wisznu i chcielibyśmy ją odzyskać. Posąg? A, Hofer. Tak, Hofer zabrał nam go podstępem i chcielibyśmy go odzyskać. No, ale ja panu nie mogę go wydać. Ja nie wiem, czyj to jest posąg. Hofer mówi, że jego. Musicie przyjść razem, no bo na niego jest umowa zastawu. To ze złodziejem mamy się dogadywać. Hofera nie jest trudno znaleźć. Nawet ja wiem, gdzie go szukać. Nie jest groźny, no to nie widzę problemu. I wtedy odda nam pani posąg? Odzyskamy go? No tak, po spłacie pożyczki, którą Hofer wziął pod zastaw tego posągu. Rozumiem. Do widzenia pani. Gouranga. Dobranoc, Gouranga. Zdziwiłam się, gdy zobaczyłam, że idzie do mnie jakiś mnich. Ładną nam historyjkę sprzedał Hofer z tymi Indiami i z tym posążkiem. Oczywiście znowu przekombinował. Wiesz co? Chyba to tutaj. W filmie Indiana Jones było bardziej ekscytująco. Tak? Ciekawe. Głupi. Miało być ekscytująco, a nie strasznie. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Ty. Patrz. To jest chyba tamto osuwisko. Zgadzałoby się z mapą. Myślisz, że ta moneta pochodzi z tego miejsca? Bardzo możliwe. Skarbu tu żadnego na razie nie widzę. No rzeczywiście, nisza jest zupełnie pusta. Jaka nisza? No to zagłębienie. Ty, patrz, ale to są ślady. Ktoś badał to miejsce już po osuwie. Myślisz, że Sebastian już tu był? To jest możliwe. Skoro nic tutaj nie ma, mógł nas wyprzedzić. Zdecydowanie ktoś grzebał przy tym. Wracajmy. Tak.
Chodź. Weź skrzynkę. Idź szybko. Podejrzewałem, że ten Sebastian mógł być tam chwilę wcześniej i zabrać wszystkie cenne przedmioty. Mapa wskazywała dokładnie te podziemia. Musieliśmy jak najszybciej zgłosić tę sprawę. Ale zimno. Dobrze, że wzięłam cieplejszą kurtkę. No. O kurczę, zgubiłam rękawiczkę. A że tutaj? Chyba tak. Miałam dwie, jest jedna. To jesteś gapa. Ej, Lilka, myśmy chyba nie zamykali drzwi, co? Może się zatrzasnęły. Czekaj. Zamknięte. Dzwońmy po pomoc. Nie mogę ich ruszyć. Czekaj. Co? Czekaj. Dzwonię do Angeliki. No i co, bo ja nie mam zasięgu. Ja też nie mam zasięgu i alarmowe też nie działają. Musiałem coś wymyślić, bo wzięliśmy tylko podstawowy sprzęt. Wieczory były tu naprawdę chłodne, a potem czekał nas mróz. Spędzenie tutaj nocy mogło być naprawdę niebezpieczne. Mama Karola zaczęła się martwić, gdy ten nie wrócił do domu po pracy, a jego telefon ciągle nie odpowiadał. Zadzwoniła do Angeliki. Halo? Dobry wieczór. Bożena, mama Karola z tej strony. Przepraszam, że tak późno dzwonię. Dobry wieczór, nic nie szkodzi. Czy wie pani może, co się dzieje z Karolem? Nie wrócił jeszcze z pracy. Poszedł z jakąś dziewczyną. Koleżanką. Powinien zaraz wrócić. Nic mi wcześniej nie mówił. No, ale on jest już dorosły. Przecież się nie będzie mamie spowiadał. Ja wiem, nie chodzi o tłumaczenie się, ale zawsze uprzedzał, że wróci później. No tak, no ale... Może tym razem go gdzieś poniosło. Na pewno zaraz wróci. No nie wiem, to do niego niepodobne. No i po co nam to było? Mówiłam, żebyśmy tu nie wchodzili. No tak, ale weszliśmy, nie mogliśmy tego wiedzieć. To była głupota. I jak teraz wyjdziemy? Musimy jakoś wezwać pomoc. Nie wiem, coś wymyślimy. Ale co? Nie wiem, znajdziemy jakieś inne wyjście. Ja nigdzie nie idę. No to zostań tutaj, ja pójdę. Zwariowałeś? Nie możesz mnie tutaj zostawić. No to chodź ze mną, takie bunkry zazwyczaj mają jeszcze jedno piętro. Nie przygotowaliśmy się. Nawet jedzenie ze sobą nie wzięliśmy. Telefony nie mają zasięgu. Lilka, uspokój się, tak? Nie szliśmy na piknik, tylko szukać skarbu. Ale zimno. Boże, zamarzniemy tu. Ej. Wszystko będzie dobrze, tak? Chodź ze mną, trzymaj się mnie, nie bój się. No patrz, jest, mówiłem. Zalane. Dobra. Najwidoczniej będziemy musieli tutaj spędzić noc. Daj. Niestety nie znaleźliśmy drugiego wyjścia. Bunkier był częściowo zawalony. Nie pozostawało nam nic innego, jak czekać na pomoc. A najbardziej wkurzała mnie moja własna bezradność.
Halo? Dzień dobry. Czy Karol jest już w pracy? Dzień dobry. Nie ma. A co? Nie wrócił na noc do domu? Nie, a jego telefon jest cały czas wyłączony. Kurczę. Czy ma pani jakiś kontakt do tej dziewczyny? Do której wczoraj poszedł? Nie mam. To chyba jakaś stara znajoma. Ja pierwszy raz ją widziałam. Czy sądzi pani, że z nią jest? Zaczynam się naprawdę martwić. Pewnie zaraz przyjdzie do pracy. Ochrzanie go, że pani nic nie powiedział. Mama Karola musiała odchodzić od zmysłów. Rozumiem matkę, której dziecko zaginęło. Dlatego chciałam ją uspokoić. Sama też się martwiłam o Lolka. Zawsze był taki akuratny. Na pewno dałby znać mamie, że nie wróci na noc. Już rano. Boże, ale jestem głodna i pić mi się chce. Mi też. I co teraz? Przecież mieliśmy wejść tu tylko na chwilę. Coś wymyślimy. Nic nie wymyślimy. Do tego nie wiem, co z tatą. Ja chcę stąd wyjść. Słuchaj, będzie dobrze, zobaczysz. Niby jak? Na pewno się o nas martwią, na pewno ktoś nas szuka. Ale ja mam tylko tatę. Matka wyjechała, a on leży w szpitalu. Co z tym Sebastianem, co? Nie wiem. Nie odbierał ode mnie telefonów. A może to on nas tu zamknął, co? Ta noc to był jakiś koszmar. Widziałem, że Lilka się boi, że jest rozbita. Próbowałem ją jakoś pocieszyć, ale sam czułem, że sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Gdy po paru godzinach Lolek wciąż nie pojawiał się w pracy, Angelika powiadomiła policję o jego zaginięciu. A mówił wcześniej, że jest z nią umówiony? No nie, zadzwoniła i nagle wyleciał. To jakaś jego koleżanka? No, wspomniał, po co do niej jedzie? No, ja myślałam, że chodzi o podryw, no ale może faktycznie pojechali szukać tych skarbów. Jakich skarbów? To jest córka poszukiwacza skarbów, który leży w szpitalu po wypadku w jakichś bunkrach. Przyniosła jakąś monetę i prosiła Karola o pomoc. Co to za moneta? No właśnie Karol próbował pomóc jej to rozgryźć. To podobno część jakiegoś legendarnego skarbu. A wiesz, jak się nazywa ta dziewczyna? Ma na imię Liliana. Lilka. To jakaś dawna koleżanka. A nazwisko? Nie znam. Lilka? Może taka dawna koleżanka z podstawówki. Chyba Michalska. Dobrze ją pani zna? Kilka razy ją widziałam. Miła dziewczyna. Dobra, trzeba ustalić jej adres. Słuchaj, skoro tu była, to może przygotuj mi materiały z monitoringu. Dobra. Cały czas próbowaliśmy skontaktować się z Karolem, ale jego telefon był wyłączony. Coś musiało się wydarzyć. Naprawdę zaczynałam się o niego martwić. Znając personalia Lilki, policjanci bez trudu ustalili, do którego szpitala został odwieziony jej przysypany w podziemiach ojciec. Dzień dobry. Podkomisarz Dariusz Wijas, starszy aspirant dolny, Komenda Miejska Policji. Witam, o co chodzi? To my będziemy zadawać pytania. Kim pan jest? Sebastian Kwiatkowski. Coś się stało? Ten mężczyzna podobno został przysypany w jakimś bunkrze. Coś pan o tym wie? No tak, ja go właśnie odkopałem. A skąd się pan tam wziął? Byliście razem? No, prowadzimy razem poszukiwania, jesteśmy wspólnikami. A jak długo pan tu jest? No, całą noc czekam, aż otworzy oczy. A zna pan córkę poszkodowanego? Lilkę, no tak, od dziecka. Była tu dzisiaj? Ma być za chwilę. Właściwie to już powinna. Miałam je zmienić przy Pawle. A widział pan ją ostatnio kiedy? Wczoraj, ale coś się stało? O co chodzi? Pani Liliana zaginęła ze swoim kolegą Karolem. I oboje nie dają znaku życia. Jak to zaginęła? I z jakim Karolem, bo nie znam. Pan mi zapisze jej adres. I gdzie są te podziemia, w których szabrowaliście? No, niczego nie szabrowaliśmy, ja sobie wypraszam. To gdzie doszło do wypadku? 3 kilometry za miastem, w starych poniemieckich bunkrach, przy głazach naszodowych, w miejscowości Świerki Dolne.
Więc tak, wizytówka. Pan się stąd nie rusza i jak pacjent się obudzi, to proszę o telefon. Oczywiście. Proszę. Dziękuję. Herbata. No proszę się już tak nie martwić. Lolek na pewno się znajdzie, tak? A jeśli mu się coś stało? Jezu. Nie, na pewno wszystko będzie dobrze. Wybrała pani coś? Dobry, pani Angelo. No jest nasz artysta-kombinator. Przyszliśmy odebrać figurkę, mam umowę. A kasę pan ma? Ja? Nie. Oni mają. Chodźmy. O co chodzi? Zmienił pan wyznanie, czy co? Broń Boże, przyjaciele pomieszkują ostatnio u mnie trochę. No to przyjaciół pan okradł? Jak okradł, pożyczyłem. Tylko, no. Tak, bez ich wiedzy. No i dlatego muszę teraz odpracować śpiewaniem i graniem. Dobrze, że mi głowy nie ogolili. No właśnie szkoda, że panu nie ogolili. Przynajmniej miałby pan nauczkę. A tak to co? Wziąłby się pan do normalnej roboty. Pracować to ja tylko twórczo potrafię, a normalna robota to nie mój temat, no. Zresztą sztuka teraz, no wie pani Angela, schodzi w kratkę, no, sztuka. To będzie 335. Okej. Uranda? Tak, Uranda, wiem. Jest, jest. Jedziemy, jedziemy. O co im chodziło? No, to jest Hofer, uliczny artysta. Co to jak artysta chodzi i kombinuje, skąd by tu kasy wziąć. Wesoło tu macie. Hofer i jego kolorowa ekipa na chwilę przerwali smutki dzisiejszego dnia. Widziałam, że nawet mama Lolka na chwilę zapomniała o zaginięciu syna. Po wyjściu ze szpitala policjanci rozdzielili się. Podkomisarz Dariusz Wijas pojechał do mieszkania Liliany, koleżanki Karola, a jego partner został w szpitalu, aby obserwować Sebastiana. Cześć, słuchaj, byłem u tej Lilki, ale cisza. Nikt nie otwiera. Co u ciebie? Sebastian waruje przy tym drugim jak pies, non stop. Czy co, ten facet cały czas nieprzytomny? Tak. Dobra, słuchaj, ty tam pilnuj, a ja pojadę do tych bunkrów, gdzie facet miał wypadek. Okej, mam ich pod lupą. Dobra, dzięki. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Gdzie jest skarb? Jaki skarb? Nie udawaj. Wiem, że wyjąłeś monety i kosztowności wcześniej. Nie wiem, o czym ty mówisz, stary. O monecie, którą miałeś w kieszeni. Jakiej monecie? Co ty bredzisz? O tej, o której pisali do ciebie Niemcy. Skąd o tym wiesz? Lepiej powiedz, gdzie to jest. Wiem, że to znalazłeś. Nic ci nie powiem, odwal się. Mów, bo więcej nie zobaczysz córki. Co? Co jej zrobiłeś? Zabiję cię.
tu jesteśmy! Dobra, spokojnie. Spróbuję to otworzyć. Dobrze, że ten policjant nas namierzył. Tak naprawdę uratował nam życie. Gdyby nie on, nie wiem, ile jeszcze byśmy wytrzymali. Policja, gleba! Na glebę! Ręce w dół! Połóż się, rąk szeroko! Leżysz! Karol, Cześć, mamo. nic ci nie jest? Synku, Nie. Wszystko w porządku. Trochę zmarzłem, ale jest okej. gdzie ty byłeś? W co się znowu wpakowałeś? No, to jest długa historia. Ale wiem, że się martwiłaś. Jak wrócę do domu, to wszystko ci wyjaśnię. Umierałam ze strachu. Wiem. Ale jest okej, wszystko gra. Muszę tylko jeszcze jechać, złożyć zeznania na policję. Na policję? Nic ci chyba nie grozi? Nie. Wszystko jest okej. Wracaj do domu szybko, synku. Dobrze, mamo. Jest, nic się nie stało. Już w porządku. Już po wszystkim. Wszystko dobrze. Mama Karola bardzo przeżywała jego zaginięcie, a ja starałam się ją podtrzymywać na duchu. Wiem, jak potrzebne jest wsparcie drugiej osoby w takich sytuacjach. No i? Naprawdę nie chciałbym zrobić krzywdy tym młodym. Tylko ich nastraszyć. To po co ich zamykałeś w bunkrze na noc? Musiałem mieć czas, żeby tutaj przyjechać i znaleźć ten skarb. Jak dla mnie to jest podwójne osiłowanie zabójstwa. Wiesz, ile za to grozi? Nie chciałbym nikogo zabić. Zastraszyłeś też swojego wspólnika i chciałeś go okraść. A na dodatek razem chcieliście okraść państwo. Mam długi. Musiałem jakoś je spłacić. No to teraz popierdzisz w koje pod celą. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Przecież uratowałem Pawła. Gdyby nie ja, to by zginął. Okoliczności łagodzące rozstrzygnie sąd. A ja cię do niego doprowadzę. Idziemy. Tato! Co robisz? Nic ci nie jest. Nic, ale tak się bałam. Myślałam, że już nie damy rady. Przepraszam. To moja wina. Nie chciałem cię narażać. Nie wiedziałem, że to się tak potoczy. Co to za historia z tymi monetami? Na co ty się zgodziłeś? A, na nic, nieważne. Tato, ja czytałam te maile. Po prostu namierzyłem i odnalazłem skarb. Tyle. Dla tych ludzi? To są potomkowie człowieka, który go ukrył. Ale teraz, cholera, ten drań pewnie wszystko zabrał. Sebastian, Tak. to wy razem szukaliście tego skarbu? Nie. Sebastian nastawiony jest zawsze na zysk. Nie oddałby skarbu. Chciałem go oddać do muzeum, a osobiste pamiątki Niemcom. No i co teraz? Nie wiem. Pewnie wszystko zabrał. Wszystko stracone. Akurat pan Sebastian Kwiatkowski już niczego nie zabierze, bo właśnie został zatrzymany.
Policjant zawiózł Karola i Lilianę do mieszkania jej ojca, gdzie trwało przeszukanie. Matko, co tutaj się dzieje? Facet przechowywał tu wiele cennych znalezisk. Niezły magazyn tu miał. Jaki facet? Tato niczego nie przechowywał, to wszystko jest jego. To jest sprzeczne z prawem. Tato nigdy nie złamałby prawa. Przepraszam, dlaczego wy to wszystko wynosicie? Proste, no chcemy sprawdzić źródło pochodzenia tych wszystkich przedmiotów. No i co, tak komuś wchodzicie do mieszkania i wszystko zawijacie? Musimy wiedzieć, czy te rzeczy są tu legalnie. Legalnie? Przecież tata Lilki współpracuje z muzeami. No właśnie, tata wiele rzeczy oddał do muzeów. Poza tym miał pozwolenia na poszukiwania. To też będziemy sprawdzali. Tato planował otworzyć prywatne muzeum. Przede wszystkim to znalazł skarb i tego nie zgłosił. A to już jest karalne. Zawsze to robił. Widocznie nie zdążył. To też będziemy wyjaśniali. Proszę, niech pan spróbuje to załagodzić. Zobaczę, co da się zrobić. Zwijamy się i zabierz szytę. Niestety właśnie tak wyglądała codzienność poszukiwaczy. Totalny brak zrozumienia ze strony organów władzy. Wszystko zależało od widzimisię jakiegoś policjanta, urzędnika albo innego prokuratora. Karol pomagał Lilce sprzątać w mieszkaniu. Uporządkowanie bałaganu zajęło im kilka godzin. No, to ogarnięte. Nie sądziłam, że tak szybko nam pójdzie. No co ty, przecież jesteśmy zgranym zespołem. Dziękuję ci za pomoc. Gdyby nie ty, nie dałabym rady z tym wszystkim. Nie no, przestań, nie ma problemu. Idziesz już? Tak, muszę lecieć. Nie idź. Zostań. Nie chcę zostać sama po tym wszystkim. Ale... Proszę, zostań. W następnym odcinku wieczór panieński Darii wymyka się spod kontroli. Co ty tu robisz? Tańczyłem wczoraj dla ciebie i nie wiem. Musisz natychmiast stąd wyjść. Mój narzeczony może wrócić w każdej chwili. Adrian pozwala sobie na zbyt wiele. Co ty robisz? Co ty sobie wyobrażasz? O co ci chodzi? Jak pan śmie obmacywać kobietę? Narzeczony Darii dowiaduje się o przygodzie dziewczyny ze stripteaserem. Wiesz co, ja nie kupuję takich zabaw. Goście przy tom rozbiera, ciebie to bawi. Jezu, ty nie miałeś żadnej tancerki na kawalerskim. Nie, bo chciałam być wobec ciebie fair. W Lombardzie dochodzi do szarpaniny. Spokój, rozumiecie? Spokój na becie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.